Pamiętasz jak... Pokaż jaki jest kadr. No piękny jest kadr. Ale Pamię- fajnie, bo nie widać tak bardzo tego pierdolniczka, tylko tak wiesz. Pamiętasz jak ostatnio nagrywaliśmy? No, To w czym byliśmy? W kurtkach zimowych. tak. Nie? No. No. Cześć. To się wytnie. Coś, wszystko się wytnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Was w kolejnym naszym vlogu, odcinku. Nie wiem jak to nazwać. W filmie. W filmie, tak, w filmie. Mama nawet nazwała, że to są filmy dokumentalne. A, dokumentalne, dobrze. To witamy nas też witamy w sumie. W kolejnym dokumencie na temat naszej portugalskiej przygody. Co dzisiaj? Dzisiaj opowiemy Wam o tym, co się wydarzyło podczas tych wszystkich deszczy ulewnych, które były relacjonowane na Instagramie. Opowiemy o zniszczeniach, które nam te huragany przyniosły, ale Tak. bez szczegółów na razie, nie spoilerujmy. Tak, pokażemy Wam jak wyglądał krajobraz po tych wszystkich deszczach. Pokażemy Wam stan wody w niektórych zbiornikach, potokach, w zalewie. Nie będziemy się wymądrzać na temat sytuacji w Portugalii powodziowej, bo to zrobiły za nas media i inne kanały, które zgłębiły ten temat na pewno dokładniej niż my. Pokażemy Wam również nasze wycieczki do Hiszpanii. Bo trzeba było czymś sobie wypełnić ten wolny czas. My naprawdę tutaj mieliśmy bardzo dużo wolnego czasu ostatnimi czasy. I w dalszym ciągu go mamy jeszcze przez chwilę. Ostatnie doby, mam wrażenie, to są. Tak, pokażemy Wam naszą tak naprawdę pierwszą wycieczkę po podpisaniu aktu notarialnego, który był fantastycznie prosty i łatwy, ale o tym za chwilę. No i po prostu zapraszamy Was na ten odcinek i będzie nam miło, jeżeli skomentujecie po obejrzeniu, czy Wam się podobało, co Wam się podobało, jakich treści w ogóle od nas chcecie. Nie wiem, czy wszystkiemu sprostamy, bo my te filmy kręcimy raczej spontanicznie i z serca, ale Tak. jak będą jakieś specjalne życzenia, to kto Znaczy wie. jest jedno specjalne życzenie, które mnie ujęło bardzo mocno. Wizyta w portugalskiej Biedronce. Mamy to zaplanowane, aczkolwiek nie jest to proste, gdyż pracownicy portugalskiej Biedronki bardzo często gonią ludzi z kamerami, więc No tak, trzeba być dyskretnym i subtelnym, ale postaramy się sprostać temu. tak. Co jeszcze Wam pokażemy? Możecie zobaczyć za nami nasz obóz uchodźczy. Polski obóz uchodźczy. Polski obóz uchodźczy. Nie chcemy nikogo tu obrażać, ale trochę tak się momentami czujemy. Nie przedłużając, zapraszamy Was na kolejny odcinek. Zdrowie. A według mojej pogody norweskiej miało w ogóle nie padać. Co, spadło coś? Panel. Tak? No Nie. nie słyszysz jak się tłucze? Dzień dobry, jesteśmy po sztormie burzy Christine, która przeszła nad Portugalią. Wiatr w niektórych miejscach osiągał nawet 160 km na godzinę. No, nam też się troszkę dostało. Nie mówię, że bardzo, bo widziałem, co się stało w innych częściach Portugalii. No, my mamy dużo szczęścia, bo tak jak widzieliście pewnie nasz namiot, który stał, teraz wygląda tak. Aczkolwiek nie wygląda to tak źle, z tego względu, że są połamane tylko 4 takie elementy. Wiemy, to chiński namiot za parę stówek, więc nie spodziewamy się tutaj żadnych rewelacji. Ściany i dach są całe. Natomiast no, na chwilę obecną jesteśmy po śniadaniu.
jedziemy kupić jakieś profile, żeby móc to wszystko naprawić. Więc nie jest tak bardzo źle, jakby się wydawało. Przetrwaliśmy to. Żyjemy. Tak, żyjemy, więc no sądzę, że za parę godzin ten namiot z powrotem stanie tak jak stał. No i dzień dobry po raz kolejny. Jak widzicie, namiot stoi, został odbudowany częściami z Brico Marché. Tak, to mój pies Beka. Częściami, które tak naprawdę były częścią karniszy, ewentualnie wieszaków do ubrań. Pokażę wam to później. I co? No, jakby wszystko jest tak jak było. Wracamy. Nie straszny nam huragan, sztorm. Okej, parę godzin trzeba było spędzić nad tym. Ale wobec tego, że mamy z powrotem naszą przestrzeń, w której możemy karmić psy, przechować parę rzeczy, to niewiele. Pozdrawiam. No jak widać, właśnie te srebrne części to są części od szafy, wieszaki, takie relinki do wieszania. No i tutaj trzeba było wymienić 5 takich, tu jest kolejny, tam jest jeszcze jeden. No i co? Jesteśmy z powrotem. Mamy swoją przestrzeń. Prawie cały styczeń i duża część lutego to głównie takie obrazki. Potworzyły się strumyczki, rzeczki, korytarze wodne, z którymi musieliśmy walczyć, odkopywać, żeby kierować tą wodę w odpowiednie miejsca, aby nie zalało nam namiotu i naszej przestrzeni, po której codziennie się poruszamy. Ta woda to również niezbyt miły towarzysz życia dla naszych psów, które po spacerze skazane były na wieczne wycieranie łap, sierści. No a jak wiadomo, pieski nie za bardzo to lubią, więc miały zawsze minę zbitego psa. Tego wodospadu nigdy tu nie ma. Tej kałuży również nie. To wszystko to pokłosie wielokrotnych niży i ulewnych deszczy, które spotkały nas w minionych tygodniach. Portugalska ziemia potrzebuje naprawdę dużo wody. Ale to, co wydarzyło się w styczniu i w lutym, to nawet dla portugalskiej gleby było zdecydowanie za dużo. Ziemia chwilowo przestała przyjmować wodę, w związku z tym stała ona w wielu miejscach w postaci ogromnych kałuży. Kalosze, płaszcz przeciwdeszczowy i parasol to niezbędniki podczas portugalskiej zimy. Małe rzeczki stały się ogromnymi rzekami. Zaczęły występować z brzegów i stanowić zagrożenie dla miast. Tutaj można zobaczyć zalane pastwiska, pola, sady, gaje oliwne. Jasno bądź tutaj. Co z tego, że jest 10 stopni?
Nasze oczekiwanie na wiosnę staraliśmy sobie urozmaicać nielicznymi wycieczkami. Tutaj akurat zalew, z którego wypuszczona jest woda po to, aby zrobić więcej miejsca na wciąż padający z nieba deszcz. Zazwyczaj to koryto jest puste. Dowiedzieliśmy się, że wypływa tutaj nawet kilka tysięcy litrów wody na sekundę. A gdy przychodziło upragnione słońce, choćby na kilka godzin, wykorzystywaliśmy ten moment na spacery i podziwialiśmy budzącą się do życia przyrodę. Trzeba cieszyć oko tą soczystą zielenią, gdyż latem przemienia się ona w suchą, żółtą trawę. Taka kolejka do jedzenia jest. Wszyscy z jednej miski. Bo tylko w jednej misce jest, a baby miska jest na górze. Możesz jej postawić, bo ona nic nie jadła. Chodź grubasie. Po zjedzeniu tego aloesu to może jej się chce. Chodź babulku. Baba. No chodź. Wpuszczamy Was na moment do naszej przestrzeni. Możecie widzieć, że gdy wychodzi słońce, wszystko suszymy, wietrzymy, sprawdzamy, co nam spleśniało. Obóz uchodźczych. Nie, żebyśmy busa zakopali. Znaczy ja zakopałem busa. Pokaż, jak nam się zakopał ten. Już pokazałem. Tak? Tak. Oh. Z całym szacunkiem dla wszystkich mniejszości narodowych na tym świecie, Polacy muszą sobie też jakoś radzić podczas tej pogody. Gdy nie pada, idziemy na spacer, oglądamy roślinki, które wychodzą, wietrzymy psy i mózgi. To, co widzicie, to okoliczna rzeka, kaszkada Duchego do Infernu. I na co dzień nie jest to taki rwący potok. To naprawdę pokłosie wielu dni bardzo ulewnych deszczy. Czasami, żeby przetrwać, wspieramy się takimi mądrymi cytatami. I tutaj przychodzi mi na myśl taki jeden mądry, że cierpliwość to nie jest oczekiwanie. Cierpliwość to zaufanie swojej własnej podróży.
takim lesie jest mi fajnie. Jest miła pogoda, świeci słoneczko. W końcu, a mamy 19 lutego. 19 lutego, tak. Pieski biegają. Spragnione biegania, bo ile można siedzieć w przyczepie uwięzionym, A nie my- mogąc się wybiegać. Tak, a my po 1,5 miesiąca pierwszy raz chyba idziemy na spacer. No nie gadaj. Byliśmy parę razy, ale zawsze gdzieś czyhał na nas deszcz. A dzisiaj po prostu jest no prawdziwa wiosna. Jesteśmy w lesie sosnowo-eukaliptusowo-dębowym. Dębowym, tak. W Po Hiszpanii. Po stronie hiszpańskiej. Tak, Bo lubimy sobie czasem wyjechać za granicę. tak, za granicę. Mhm. To tak jak Marlena powiedziała, jak mieszkaliśmy w Beskidzie Niskim, to takim wypadem za granicę była Słowacja. Tak, tam się zawsze czuliśmy trochę jak na wakacjach. Inny kraj, inny język, inna waluta, trochę inne jedzenie, inne produkty spożywcze w sklepach. No i tutaj też tak się trochę czujemy. Zresztą, czego by nie mówić o Portugalii, to mamy wrażenie, że hiszpańskiego byłoby nam się chyba trochę łatwiej nauczyć. Zdecydowanie. Jest on jakiś taki bardziej klarowny, mniej niechlujny. Też bardziej intuicyjny Tak, dla nas, taki bardziej zrozumiały. Ale portugalski też powoli wchodzi. tak, dzisiaj na przykład umówiliśmy się z panem mechanikiem na wymianę oleju w naszym cudownym śmieciu. W Passacie. I nawet żeśmy zrozumieli, kiedy mamy przyjść, o której godzinie. Dogadane i wszystko po portugalsku, zero po angielsku. Tak jest. Oczywiście mówimy trochę ja być kali i tak się motamy, miotamy i trochę używamy gestykulacji, ale pan wiedział, o co nam chodzi. No ale Udało z, się. z drugiej strony jak mamy się tego języka nauczyć, jeżeli nie kali mieć, kali być? Nie, no tak, najlepiej po prostu praktykować z lokalsami, trochę się posługiwać słownikiem i te słówka powoli wchodzą do głowy. Tak jest. Zawsze będziemy powtarzać, że spacer, kontakt z przyrodą i obecność w lesie to najlepsze lekarstwo na wszystkie trudy tego życia. To się wytnie. Taki bocian, ni to czapla. Udało się, tylko że mam pochlapane spodnie. Coś takiego musieliśmy ominąć.
Tymczasem w lutym, gdy przyświeci słońce, w przyczepie są już takie temperatury. Dobrze, a teraz opowiemy Wam o tym, jak przebiegał akt notarialny, bo to jest też zaskakujące doświadczenie. Zaskakujące z tego względu, iż my jako obcokrajowcy w tym kraju spodziewaliśmy się, w sumie nie wiadomo czego się spodziewaliśmy. To znaczy nasze wszelkie obawy, tudzież to, czego się spodziewaliśmy, bazowało tylko i wyłącznie na tym, co przeczytaliśmy w internecie lub usłyszeliśmy od ludzi, którzy przez to przechodzili, bądź ktoś nam czasem coś skomentował. Ogólnie proces ten przedstawiany był naprawdę w bardzo niekolorowych barwach. Czy były to po prostu ciemnowictwo i scenariusze takie, że bez prawnika, bez podstawowej znajomości języka portugalskiego nie poradzicie sobie w tym kraju kompletnie z niczym. No i teraz jest pytanie takie, bo to, że nie wzięliśmy prawnika, to nie dlatego, że nie wiem, z jakiegoś powodu chcieliśmy na tym zaoszczędzić, tylko po prostu od samego początku nie do końca widzieliśmy potrzebę, że jakby ze wszystkimi tymi procesami, o których już mówiliśmy w poprzednich odcinkach, numer NIF, założenie konta w banku, radziliśmy sobie sami. Nie czuliśmy, że ktokolwiek chce nas w jakikolwiek sposób oszukać. A wręcz przeciwnie, wszyscy wszystko nam bardzo jasno tłumaczyli, byli bardzo cierpliwi do nas. Dużo osób mówiło też po angielsku. Tak, poświęcali nam naprawdę bardzo dużo czasu. Odpowiadali na mnóstwo bzdurnych pytań, które mieliśmy. Oczywiście wszystkie te pytania wynikały z historii, które czytaliśmy. Tak, zadawaliśmy tych pytań czasami może nawet zbyt dużo, oni byli bardzo cierpliwi. I słuchajcie, żeby było jasne, to jest nasza historia i to jest nasz sposób postępowania. Nie musicie z niego korzystać, jeżeli będziecie kiedykolwiek decydować się na zakup nieruchomości w Portugalii. Każdy ma swoją drogę ku temu. My zrobiliśmy to po swojemu. Wizyta u notariusza trwała dosłownie 29 minut. A cały akt notarialny to są 2 kartki A4 papieru, gdzie jest napisane, kto sprzedaje, kto kupuje, co sprzedaje i na tym jest koniec. No i są załączniki, które są uwzględnione w tym akcie notarialnym, które są potwierdzone przez notariusza. Prawda też jest taka, że agencja nieruchomości, z której korzystaliśmy, od samego początku wiedziała, że zależy nam na czasie, że chcemy jak najszybciej dokonać tego zakupu i wywiązali się z tego. Naprawdę minęły 2 miesiące od pierwszego spotkania do momentu podpisania aktu notarialnego i udało się to wszystko zrobić, łącznie z tym, że były właściciel przyleciał z Francji, żeby podpisać ten akt notarialny, co dla nas też było bardzo cenne, żeby zobaczyć tego człowieka, który był kiedyś w posiadaniu tej ziemi i okazało się, że bardzo dobrze, że się z nim spotkaliśmy, bo opowiedział nam sporo o tym terenie, co zobaczycie na filmie. A jeszcze wracając do aktu notarialnego i właściciela i samej agencji, to cały ten proces trwał 2 miesiące, bo musicie wiedzieć, że tu jest taka sytuacja. W momencie sprzedaży nieruchomości, która nazywa się rustico, czyli rolnej, wszyscy sąsiedzi muszą zostać poinformowani listem poleconym. Bo mają prawo pierwokupu, podobnie jak w Polsce. Tak. I oni mają 8 dni na odpowiedzenie na ten list z agencji nieruchomości. Lub na nieodpowiedzenie, ale musi minąć odpowiedni czas. Tak. Oprócz tego jeszcze oczywiście były negocjacje z właścicielem co do ceny. Ale wszystko zamknęło się w 2 miesiącach. Tak. I sugeruję nie łapanie wszystkiego, to o czym czytacie. Bardzo dużo ludzi naprawdę lubi narzekać w internecie, lubi przedstawiać właśnie w czarnych kolorach.
I ja rozumiem, że ktoś mógł mieć różnego rodzaju doświadczenia, ma prawo o tym pisać, natomiast my nie wszystko musimy przyjmować do siebie, bo to po prostu trochę podcina skrzydła czasami, jak jesteśmy pełni energii, chcemy działać i nagle docierają do nas informacje, że tego się nie da, tam to będzie trudne, a tam to niemożliwe. Jakby poszliśmy trochę naszym takim polskim trybem działania i okazał się on tutaj funkcjonować całkiem nieźle. Tak, a poza tym, jak już gdziekolwiek na świecie będziecie kupować nieruchomość, to się nie nastawiajcie, nie słuchajcie tych wszystkich porad, nie bierzcie ich do siebie. Starajcie się zrobić to według własnych zasad, intuicji, oczywiście biorąc wszystko to, co jest na danym rynku lokalne i przestrzegając tych wszystkich zasad, które są na danym rynku. Natomiast nie bójcie się, to naprawdę nie jest nic trudnego. Zapraszamy na dalszą część. W dniu, w którym podpisaliśmy akt notarialny, postanowiliśmy od razu udać się do naszego nowego miejsca na ziemi. Teren przez ostatnie tygodnie bardzo się zazielenił. Zakwitła na żółto akacja mimoza, która jest chyba moim ulubionym drzewem na tej posesji. I cały teren widać, że jest w blokach startowych do tego, aby rozpocząć swoje wiosenno-letnie życie. Trochę Was pomęczymy tymi zdjęciami z lotu ptaka, ale okolica o tej porze roku jest tak piękna i w ogóle sam ten teren jest naszym zdaniem niezwykłej urody, więc popodziwiajmy sobie troszeczkę. Dzień dobry, dzień dobry. Nadajemy z naszej nieruchomości, której właścicielami staliśmy się w dniu dzisiejszym, 26 lutego 2026 roku. Jesteśmy tu już od 3 godzin. Chodzimy, rozkminiamy, patrzymy, co w pierwszej kolejności, co w drugiej, co w 7. Bartek tutaj sobie lata dronem. Jest skupiony na swojej zabaweczce, więc nie wiem, czy będzie zbyt rozmowny. To nie jest zabaweczka, tylko robimy dla Was content. Tak, oczywiście robimy content. Słuchajcie, jest strasznie ciepło, mimo że jest luty, ale jest bardzo ciepło. To jest nasza chałupa. W chałupie jest chłodno, to jest bardzo dobra wiadomość. No i w ogóle najfajniejsza wiadomość jest taka, że spotkaliśmy się dzisiaj po podpisaniu umowy tutaj z panem właścicielem poprzednim, który od chyba 40 czy 50 lat mieszka w Paryżu, we Francji, więc udało mi się z nim pogadać, bo jednak trochę mówię w tym języku, czyli francuskim. To, że pan mieszka w Paryżu, nie znaczy, że mówi po francusku. Dokładnie. W każdym razie dowiedzieliśmy się dużo ciekawych rzeczy. Dowiedzieliśmy się, która woda w której studni była przynajmniej pitna. Wszystkie te studnie i wszystkie zbiorniki na wodę, które tutaj są totalnie zarośnięte. To jeszcze Wam będziemy pokazywać. To wyjdzie podczas prac, które będziecie oglądać w naszych następnych odcinkach. A tych prac będzie dużo. Już jesteśmy trochę przerażeni tym, ile nas tutaj roboty czeka. I sądzę po dzisiejszej temperaturze, że będziemy praktykować coś takiego jak siesta i nie robienie nic mniej więcej od godziny 1 do 15-16, bo dopiero teraz zaczyna się robić tak w miarę przyjemnie. Te 3 godziny są naprawdę trudne tutaj. Chciałabym się jeszcze podzielić tylko naszą wspaniałą akacją, która cudownie nam zakwitła przed domem. Niestety straciła również jedną gałąź podczas huraganów. Nie wiem, czy to odpowiedzialna jest za to Katarina, czy Józef, czy Ingrid, nie mam pojęcia. Nie Katarina, tylko Krysti.
A, przepraszam, Kristin, nie Katarina. Tak, to są duże emocje, więc troszkę nie do końca człowiek jest taki, ma poskładane myśli. Dzisiaj też zastanawialiśmy się nad tym, gdzie postawić domek mobilny, bo to nie jest łatwa decyzja, bo musi spełniać kilka warunków. Po pierwsze, musi w to miejsce wjechać no ta cała ciężarówka z lawetą, która ten domek przywiezie. Po drugie, musi to być w miarę blisko domu, gdyż będziemy już budować szambo i żeby to szambo było wspólne dla tych obu budynków. Poza tym no jeszcze fotowoltaika, która będzie tutaj ustawiona. No i też chcielibyśmy, żeby ten domek może miał jakąś szansę na cień w ciągu dnia, więc to są takie decyzje, rozkminy, mamy kilka propozycji. Finalnie zobaczymy kiedy i gdzie to stanie, bo na razie Hiszpanie się ociągają troszeczkę z przywiezieniem domku. Kiedy my nie byliśmy gotowi, to oni podobno byli, czyli w minionym tygodniu. A teraz jak my już jesteśmy gotowi, bo mamy miejsce, mamy akt notarialny, no to oni coś zaczynają wymyślać, że nie wiadomo, czy to się wydarzy w tym tygodniu, czy nie. Ale o tym pewnie będziemy nadal donosić. Widocznie ten tydzień jest nam potrzebny po to, żeby na przykład zmontować dla Was film. A może potrzebny jest w ogóle do tego, żeby znowu nabrać tego dystansu i troszkę zwolnić i się pocieszyć tą wiosną, bo jeszcze zdążymy się tutaj namęczyć. Słuchajcie, co to są za emocje związane z tym, że człowiek po 2 latach od momentu, kiedy pojawił się ten pomysł, nagle ten pomysł jest zrealizowany, nagle odbiera klucze do 7 par drzwi, 6, przepraszam, 6, do 6 par drzwi. Nagle zaczyna dostrzegać każdy kamień, każdą roślinę. Zaczynamy się zastanawiać, czym są te drzewka, które na razie są w pączkach. Cieszy mnie ogromnie to, że jest tutaj mało takich zimozielonych roślin, a jest dużo takich, które będą przypominać nam trochę polską wiosnę, bo będzie tutaj się zielenić niebawem i to tak fest zielenić. Wiemy, że mamy gruszkę, mamy 2 figi, mamy rododendron, mamy nawet chyba ze 2 czy 3 żywe sadzonki winorośli, bo było tutaj dużo winogron, ale niestety wyschły. Były nienawadniane, trochę chyba zniszczyły je też owce, które tutaj są wypasane. My mamy też dużo drzewek, które kupiliśmy wczoraj. Jak już wiecie z naszych mediów społecznościowych na Instagramie i Facebooku, my generalnie jesteśmy już w blokach startowych do pracy. Mimo iż czeka nas tutaj bardzo dużo prac budowlanych, to nie możemy się doczekać, kiedy rozwiniemy tutaj nasz sad, założymy ogród warzywny, kwiatowy i będziemy czerpać z tego terenu tak dużo, jak tylko się da. Wierzymy, że będziecie śledzić z nami, jak zmienia się ten teren, jak pięknieje. Oczywiście wszystko z szacunkiem dla natury i otaczającej nas przyrody.
Ekipa czworonożna zawsze wiernie towarzyszy naszemu życiu, wszystkim naszym szalonym pomysłom, wycieczkom, wojażom i teraz oględzinom terenu. Sądzę, że jesteśmy marzycielami, idealistami, ale również realistami. I mimo iż teren jest duży, co zachwyca, to jednak daje nam to do myślenia, ile tutaj czeka nas pracy. Najbliższe dni będą poświęcone temu, żeby stanął na tej ziemi domek mobilny, w którym zamieszkamy przez najbliższe miesiące i będziemy Wam pokazywać prace, które przybliżą nas do tego celu, jakim jest zamieszkanie w tym głównym, długim i wąskim domu. Jest Pan zadowolony z oblotu? Z oblotu nie, bo jest mało czasu, słońce się chowa, są długie cienie, godzina jest słaba, natomiast jestem zadowolony z dnia dzisiejszego i to bardzo. Wyrazić słowami tego nie potrafię. Po mojej minie też tego nie widać, bo jestem zmęczony. Dzisiaj wstaliśmy bardzo rano, a spałem słabo. I co? Zapraszamy Was już dziś na kolejny odcinek, który pojawi się nie wiadomo kiedy, ale postaramy się, żeby było to jak najszybciej, bo wiemy, jak wiele osób tutaj nam kibicuje i czeka na kolejne odcinki pierwszego sezonu.